Hej! W tym filmie pokażę, jak zrobiłem bezpieczną, larpową maczugę. Na wstępie chcę szybko podkreślić, że mam jeszcze ograniczone doświadczenie w robieniu larpowego oręża, więc absolutnie nie traktujcie tego filmu jako profesjonalnego poradnika w temacie. Jednocześnie pamiętajcie, że jest wiele metod na osiągnięcie tego samego efektu, więc część osób może się nie zgadzać z tym, co pokażę w filmie, ale nie oznacza to od razu, że dana metoda jest bezwzględnie lepsza lub gorsza. Pokazane w tym filmie techniki, materiały i metody stosujcie na własną odpowiedzialność. Zapraszam do oglądania. Rdzeniem maczugi będzie pręt z włókna szklanego o średnicy 10 mm. Ponieważ chcę, by ostateczna długość wynosiła około 80 cm, pręt przycinam do 75 cm. Podstawowym materiałem mojej konstrukcji będzie pianka XPE o gęstości 45 kg na metr sześcienny i grubości 10 mm. Jest to pianka o drobnych, zamkniętych komórkach i gładkiej powierzchni, co umożliwia otrzymanie równej, estetycznej powierzchni i wykończenia. Jest łatwa do cięcia, a jednocześnie elastyczna i wytrzymała, a także dobrze się ją szlifuje. Do łączenia pianki z rdzeniem, a także różnych warstw pianki ze sobą używam kleju kontaktowego. Ponieważ piankę udało mi się kupić jedynie w arkuszach 40 na 50 cm, to do pokrycia całej długości rdzenia muszę stosować po 2 odcinki pianki. Koniec pręta zabezpieczam przyklejonym kawałkiem cienkiej skóry naturalnej, co znacznie ogranicza ryzyko wydostania się rdzenia z pomiędzy warstw pianki. Dodam w tym miejscu, że wiele osób dodatkowo zabezpiecza końce pręta, zaklejając je wąskimi paskami skóry na krzyż przed wklejeniem rdzenia w piankę. Użyłem w sumie 5 warstw pianki do oklejenia rdzenia, otrzymując w ten sposób prostopadłościan o przekroju 5 na 5 cm. Teraz przyszedł czas na odchudzenie tej konstrukcji i nadanie jej okrągłego kształtu.
Miejsce, gdzie będzie się znajdował obuch, pozostawiam nienaruszone. Odcinam natomiast nadmiar pianki wokół trzonka. Rękojeść odchudzam jeszcze bardziej, by umożliwić pewny, wygodny chwyt. Obuch oklejam lżejszą pianką XPE o gęstości 28 kg na metr sześcienny, również o grubości 1 cm. Ta pianka ma niestety większe widoczne komórki, więc w późniejszym etapie będę ją dodatkowo oklejał. Odchudzony trzonek wymaga oszlifowania. Do tego etapu można wykorzystać kilka różnych narzędzi i metod, ale tą, którą ja wybrałem, była klasyczna szlifierka kątowa z papierem ściernym na rzep o gradacji 120. Wykonuję ostrożne, ale zdecydowane ruchy w jednym kierunku, co pozwala mi uzyskać efekt struganego drewna na trzonku. Pokazuję też szlifowanie na małej szlifierce taśmowej, ale ostatecznie niewiele jej używałem. Przy szlifowaniu maszynowym należy być bardzo ostrożnym, ponieważ w ułamku sekundy można uszkodzić piankę lub zeszlifować za dużo materiału. Pokazuję na filmie właśnie taki incydent, gdzie uszkodziłem fragment trzonka, ale na moje szczęście uszkodzenie było płytkie, a ponieważ ten obszar ma i tak imitować drewno, to zdecydowałem się zostawić to uszkodzenie jako imitację uszkodzeń w boju. Chcę też podkreślić, że chociaż ręczne szlifowanie zapewnia większą kontrolę i ogranicza ryzyko błędu, to jednak szlifowanie maszynowe daje nieporównywalnie lepszy efekt wygładzenia powierzchni pianki, który nie tylko ciężko osiągnąć samym szlifowaniem ręcznym, ale po prostu wymaga to nieporównywalnie więcej czasu, który moim zdaniem zwykle nie jest tego wart. Pamiętajcie też, że równo wycięte i oklejone fragmenty pianki mogą w ogóle nie wymagać szlifowania, co w tym przypadku sprawdziło się na wszystkich okuciach i całym obuchu. Oszlifowany trzonek oklejam cienkimi paskami pianki jako imitacja okuć z metalu. Efekt nitów uzyskuję z wyciętych kawałków piankowego wałka. Tu jednak mała uwaga, przyklejając nity warto chwilę dłużej przyciskać niż ja robię to na filmie, by zapewnić dobre związanie klejem kontaktowym. Dla wygody używam mniejszej tubki kleju.
Krawędzie okuć oraz obwód nitów nieco zaokrąglam używając mini szlifierki. Nie jest to konieczne, ale moim zdaniem poprawia to wygląd tych detali. Obuch oklejam 1 mm pianką kreatywną. Pod taką nazwą ją kupiłem, ale jestem na jakieś 95% pewny, że jest to jakiś rodzaj pianki Ewa, bo wygląda i zachowuje się bardzo podobnie do niej. Znacznie bardziej dostępna jest pianka grubości 2 mm, ale zdecydowałem się na 1 mm, bo ma za zadanie jedynie zakrycie tekstury grubszej pianki, a obawiałem się, że dodanie 2 mm pianki mogłoby sprawić, że obuch zrobi się twardszy i mniej bezpieczny do walki. Gdy robiłem tę maczugę, to nie miałem dostępu do bardziej miękkiej pianki XP tego samego typu, której użyłem na trzonek. Obecnie takową posiadam i gdybym miał robić maczugę drugi raz, to użyłbym właśnie takiej pianki, która nie wymagałaby dodatkowego oklejania. Ale stało się jak się stało, dzięki czemu jest ten cały segment filmu poświęcony oklejaniu 1 mm pianką w celu poprawy wyglądu powierzchni. Do zrobienia piramidek używam tej samej pianki co na podstawę obucha, ale sklejonej w warstwę grubości 2 cm. Oczywiście lepiej by się sprawdziła pianka kupiona od razu w tej grubości, ale oczywiście wymagałoby to kupienia kolejnego arkusza pianki, a ja wolałem użyć tego, co już miałem. Do wycinania piramidek zrobiłem sobie z kartonu taki oto przyrząd, który nadaje właściwy kąt cięcia do uzyskania powtarzalnego i w miarę symetrycznego kształtu. By uzyskać efekt widoczny na filmie, mały fragment pianki kreatywnej delikatnie ogrzewam, na przykład opalarką lub nadpalnikiem. Ciepła pianka staje się jeszcze bardziej rozciągliwa, elastyczna i wręcz trochę lejąca, co umożliwia jej naciągnięcie i uformowanie rękoma bezpośrednio na piramidce. Przegrzana pianka może się przepalić na wylot.
Miejsca styku różnych kawałków pianki wyrównałem mini szlifierką. Całą powierzchnię maczugi ostrożnie ogrzewam opalarką, co ma na celu zamknięcie powierzchniowych komórek pianki i prowadzi do jej dalszego wygładzenia, ale też delikatnego obkurczenia. Do zabezpieczenia pianki używam 3 warstw czarnego plastidipu, który kupiłem już w formie rozcieńczonej, więc nakładam go bezpośrednio z puszki za pomocą pędzla, oczywiście po wymieszaniu. Między każdą warstwą maczugę pozostawiam do przeschnięcia. Malowanie plastidipem polecam robić na zewnątrz, gdyż zawarte w nim rozpuszczalniki są w nadmiarze toksyczne. Zbyt gęsty plastidip można rozcieńczyć np. ksylenem. W internecie czytałem od wielu osób o stosowaniu tanich farb akrylowych do malowania. Sam to przetestowałem i po pewnym czasie skończyło się popękaniem powierzchni farby. Więc tutaj wykorzystuję trochę inny rodzaj, który sprawdził się o wiele lepiej. Mianowicie farby do tkanin ciemnych marki Profil Textile Paint. Są to farby o dość dobrym kryciu i znacznej elastyczności i wytrzymałości. Można je rozcieńczać wodą, ale po wyschnięciu są wodoodporne. Inną alternatywą może być np. seria Flexi Paint, ale sam z nich nie korzystałem. Na początek drewniane części maczugi maluję 2 warstwami farby brązowej. Po wyschnięciu robię dry brush z mieszanki farby brązowej, jasnobrązowej i białej. Nie do końca jestem zadowolony z koloru farby jasnobrązowej, która ma raczej kolor ceglasty, więc użyłem jej niewiele. Obuch i metalowe części maluję 2 warstwami farby Onyx. Bardzo lubię tę farbę i moim zdaniem bardzo dobrze oddaje ona efekt ciemnego, kutego żelaza lub stali. Części metalowe maluję techniką znaną po angielsku jako stippling, dzięki czemu otrzymuję bardziej naturalny wygląd metalu, bez widocznych pociągnięć pędzla. Do tego przydatny jest duży, rozłożysty pędzel. Miejsca, które są blisko drzewca, maluję ostrożnie mniejszym pędzelkiem, by nie pomalować już skończonych brązowych miejsc. Przy moim zamówieniu ktoś się w sklepie pomylił i wysłali mi farbę jasny srebrny zamiast po prostu srebrny.
więc do rozjaśnienia krawędzi używam farby właśnie jasny srebrny zmieszanej z onyksem. Rozjaśnienia staram się zrobić nieregularnie, by otrzymać trochę bardziej naturalny efekt. W niektórych zagłębieniach nakładam nieregularne plamy mocno rozcieńczonej farby brązowej, co ma pomóc stworzyć wrażenie nieco już sfatygowanego i miejscami skorodowanego metalu. Mocniejszy efekt korozji można uzyskać np. farbką Vallejo Rust. Na koniec używam mocno rozcieńczonej farby czarnej, trochę podobnie do washa w malowaniu figurek. Nakładam go wokół okuć, nitów i kolców, co doda trochę głębi wszystkim detalom. Po malowaniu zostawiłem maczugę do wyschnięcia na 24 godziny. Chociaż nie jest to obowiązkowy etap, to całą powierzchnię poza rękojeścią dodatkowo zabezpieczę bezbarwnym lakierem. Popularny w tym celu jest na przykład bezbarwny Plastidip, ale ja nie jestem fanem tego konkretnego sposobu, ponieważ użyty na wierzchnią warstwę Plastidip szybko się ściera w miejscach częstego styku i w ekstremalnych przypadkach zaczyna się odklejać od naszego rekwizytu całymi płatami. Ja do zabezpieczenia używam dwuskładnikowego poliuretanowego lakieru do skóry marki Leather Expert. Jest to produkt przeznaczony do zabezpieczania wyrobów skórzanych, więc jest przystosowany do wycierania oraz dużej elastyczności i pracy podłoża. Ja używam satynowego Leather Top Coat z 5% dodatkiem Crosslinkera, zgodnie z zaleceniem producenta. Można użyć samego Top Coat, ale dodatek Crosslinkera pozwala na prawidłowe usieciowanie poliuretanu i stworzenie trwalszej powłoki. Do odmierzenia odpowiednich proporcji używam plastikowej pipetki. Do obu środków używam innej, czystej pipetki. Odmierzam 20 pipetek Top Coat i jednej Crosslinkera, co z grubsza daje dodatek 5% zgodnie z zaleceniem. Maczugę pomalowałem 4 warstwami, czekając za każdym razem na całkowite wyschnięcie poprzedniej warstwy. Zużyłem mniej niż połowę z 50 ml buteleczki lakieru. O Crosslinkerze nawet nie wspominam, jedynie kilka kropel. Zastosowanie lakieru pogłębiło i ogólnie ożywiło barwę maczugi, a do tego nieco zwiększy jej żywotność i spowolni wycieranie się farb. Ostatnim etapem jest przyklejenie paska skóry wokół rękojeści. Początek paska przyciąłem pod kątem, by umożliwić estetyczne oklejenie od samej krawędzi. Używam, jak wcześniej do pianki, kleju kontaktowego.
Zatrzymuję się przed końcem i przycinam pasek na odpowiednią długość, również pod kątem, a potem go doklejam. I oto skończona maczuga. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!